Hej, witam was, ja jestem już zwany Brzytwą, a to jest kolejny film na kanale. Tym razem coś bardziej na okazję, bo mimo, że ja nagrywam to dużo wcześniej niż wy to widzicie, jakieś 10 dni wcześniej niż wy to widzicie, no to z waszej perspektywy teraz jest już 22, co oznacza, że jutro wychodzi Splatoon Riders. Albo tak jak ja zacząłem tą grę nazywać po prostu Project Splatoon Riders. No bo sorry, ale to po prostu jest Mouruder, to jest Samurai z broni, to jest Vortex Buffer, to jest Mako Cannon, to są miny i mówię, nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Więc jako zagorzały fan Splatoona, no wypadałoby coś przygotować na taką okazję. I na początku myślałem, żeby to zrobić w SFM-ie. Moim zdaniem byłby to niepotrzebny przerost formy nad treścią. Dużo szybciej zrobimy to tutaj, normalnie, zwłaszcza, że tak naprawdę nie trzeba tutaj SFM-a do niczego ciągać. To będzie tylko dźwięk i mówienie tego, co słyszę, tak więc... No, ponieważ ten odcinek jest tak naprawdę reworkiem, remasterem, zwał jak zwał, odcinka, który robiłem już dawno temu. To był jeden z pierwszych filmów splatoonowych w ogóle na tym kanale, więc no trochę. Ja go usunąłem też jego miniaturkę z mojego DeviantArta, więc no jego już tak kompletnie nie ma i postanowiłem go zrobić na nowo. Oczywiście, jak każdym tego typu filmie, który działa na zasadach paraideolii. Teraz, czym jest paraideolia? Paraideolia to jest dosłownie doszukiwanie się sensu w bezsensie, ale też na przykład znajdowanie ludzkich twarzy tam, gdzie ich nie ma, znajdowanie ludzkich kształtów tam, gdzie ich nie ma. To jest tak oficjalnie, książkowo paraideolia. Tutaj macie kilka przykładów właśnie, jak działa to zjawisko. I to zjawisko nie działa tylko i wyłącznie na obraz, ale też na dźwięk. Też możemy słyszeć słowa, których tak naprawdę nie ma, bo ludzki mózg działa na zasadzie porównań. Dla każdego będzie to działało troszeczkę inaczej i każdy troszeczkę inne rzeczy będzie słyszał, troszeczkę inne rzeczy będzie widział i z tego powodu ten film jest bardzo, bardzo subiektywny. No bierzcie to tak z przymrużeniem oka albo tak jak Maria lubi mówić, z grudą soli. To tak w temacie Riders, no bo ona tam ma to swoje take it with a grain of salt. W dwójce chociażby, ale chyba w trójce też tak mówi, albo tylko w dwójce. No i właśnie, teraz powoli, metodycznie przejdziemy sobie przez wszystkie te odzywki na razie postaci gracza. Może będę robił jeszcze z idolami i piosenkami, ale to jako bonus albo druga część. I żeby nie mącić wam w głowie, na początku po prostu odtworzę wam dźwięk, potem odtworzę wam dźwięk z napisami, po prostu co ja osobiście tam słyszę, ale ogólnie odcinek będzie tak skonstruowany, żeby po prostu nie narzucać wam mojej wizji. Chodzi o to, że jeśli coś usłyszycie, to już nie da się tego odsłyszeć. Już będziecie to słyszeć. To, co wam ktoś powiedział albo jakoś zasugerował. Ja chcę uniknąć wywołania tego mechanizmu, żebyście byli, że tak powiem, na czysto. Żebyście wy sobie na czysto odsłuchiwali te dźwięki i mówili to, co wy słyszycie. Tak więc zaczniemy od żeńskich inklingów i przejdziemy przez ich polskie, a potem angielskie teksty, bo niektóre odzywki są stricte angielskie, przynajmniej z tego, co ja słyszę. Tak samo dla wersji męskich, a potem przejdziemy sobie do oktolingów żeńskich i też wersji męskich. A czemu chcę zakończyć oktolingami? Ponieważ jest jeden oktoling, który pokazuje nam, jak mógłby wyglądać polski dubbing, gdyby Splatoon po pierwsze miał dubbing, chociażby tak jak Donkey Kong Bonanza ma, no i miał ten dubbing polski. Zaczynamy!
Dobra, to skoro żeńskiego inklinga mamy już za sobą, to teraz czas na męskiego. No i zaczniemy od pseudopolskich tekstów. Znowu. Jest! Jest! Tekst! Tekst! Jest! Jest! Są łybisk! Są łybisk! Sweet lady! Sweet lady! Brdary! Brdary! Dada! Dada! Łygas! Łygas! Brdary! Brdary! Yes, mama! Yes, mama! I will be down! I will be down! Yes, mama! Yes, mama! Fruity! Fruity! You're screaming! You're screaming! Quickly! Quickly! What's wearing you? What's wearing you? You better really say! You better really say! Yes! Yes! The daddy! The daddy! The daddy! The daddy! The window! The window! The resume! The resume! Deadass! Deadass! I skoro już inklingi mamy za sobą, no to przejdziemy sobie teraz do Octarian. I jeśli o nich chodzi, to jak pewnie usłyszycie, mam nadzieję, że wy też to będziecie słyszeć, że ich, szczególnie polskie teksty, są bardzo wyraźne. Zarówno w przypadku żeńskich, jak i męskich wersji słychać je dużo wyraźniej niż angielskie. I to jest coś, co zauważyłem już podczas samego montowania. Zresztą przekonajcie się sami. A teraz przechodzimy do męskich oktolingów, nie Octarian, oktolingów męskich. Bingo! Bingo! Quiet! Quiet! Gumi! 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 Yeah! 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 Oh my! Oh my! Wickfield! Wickfield! Help me! Help me! Show me! Show me! Yes!
We ready. We ready. Yes. Yes. No a teraz długo oczekiwany, kończący klip na koniec, tak żeby zakończyć z przytupem. Shiver, czyń honory. No i to by było już wszystko na ten film, ale nie wszystko tak ogólnie, no bo są jeszcze teksty idoli i tam też jest tego sporo, ala pseudo-polskich tekstów, które przynajmniej ja słyszę. Przez te już naście lat osłuchiwania się z platunowymi piosenkami, bo ja jestem z serią praktycznie od samego początku, od pierwszej części i słuchałem muzyki już od pierwszej części, więc trochę się osłuchałem już z tym wszystkim. Zresztą moja ulubiona muzyka ze Splatuna to ta z jedynki. Stacie zresztą też, no. Nieważne, chodzi o to, że to na tyle. Może jeszcze zrobię drugi film, taki follow-up do tego z idolami, ale to się zobaczy, bardzo możliwe, że to będzie dopiero po premierze, znaczy na pewno to będzie po premierze projektu Splatoon Riders i w momencie, kiedy ja sobie już w niego trochę dużo pogram. No bo to jest tak naprawdę dla takiego gracza Splatoona jak ja, który nie tyka PvP, tylko gra stricte PvE, no to jest gra marzenie. W 95% dokładnie to, czym chciałbym, żeby był tryb single player w Splatoonie. I mówię, tutaj twórcy naprawdę dowieźli i to się chwali, tak więc ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do Splatoona. A jeśli chodzi o Nintendo i anty-Nintendo, bardzo możliwe, że zrobię gunnerski odcinek o Palworld 1.0, bo teraz bardzo dużo nowych modeli się pojawiło, chociażby te dwie. Tak więc jest na co popatrzeć, tak powiem. A teraz jest bardzo duży hype na Palworld, więc to jest dobra okazja. Zobaczymy jak wyjdzie, bo moje zdrowie jest teraz pod wielkim znakiem zapytania, więc nie wiem jak to wyjdzie. Nie chcę mówić, że tak, ale możliwe, że to jest ostatni film jaki w życiu robię, tak więc zobaczymy. I z tą dość przerażającą myślą zostawiam was. Pa!